Slenderman. Znany również pod różnymi nazwami, jak choćby po prostu Slender, to dość popularna creepypasta znana od roku 2009 dzięki użytkownikowi Victor Search, który odtworzył tę postać w ramach konkursu na forum paranormalnym Something Awful. Przedstawił wysoką postać ubraną w garnitur, która miała budzić niepokój na przerobionych zdjęciach, szczególnie przez jej brak twarzy. Była umieszczona w miejscach, w których osoby widoczne na zdjęciu nie zwracały uwagi na Slendera, a on był odpowiedzialny za ich późniejsze zniknięcie. Przez popularność tej istoty zaczęto tworzyć różne historie, seriale, filmy krótkometrażowe czy gry na temat Slendermana. Szczególnie to ostatnie dało dużą popularność wydaną w 2012 roku, gdzie gracz miał za zadanie zbierać różne przedmioty, najczęściej kartki, a Slender miał mu w tym przeszkadzać. Nawiasem mówiąc, spopularyzował gatunek horroru w grach. Dopiero Slender The Arrival wypuszczony przez Spalsek Productions i Blue Eagle Studios z Victorem jako scenarzystą wpleciono fabułę, m.in. tłumacząc parę rzeczy o tej istocie. Pomimo dość dużego czasu i znacznej utracie na popularności, wysoki koleś bez twarzy powrócił przy pierwszym filmie pełnometrażowym o tytule Slenderman. Victor Search jest odpowiedzialny za scenariusz tego filmu. Czy rzeczywiście warto było wskrzeszać Slendera? Czy tym sposobem ponownie świat zaczął się interesować tą creepypastą? Może film jest nawet całkiem dobrym horrorem? Zapraszam do recenzji świeżo po seansie nocnym. Oczywiście bez spoilerów. W małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych w stanie Boston, czwórka uczennic, Kate, Ren, Hallie i Chloe uczęszczają do szkoły średniej. Pewnego wieczoru dziewczyny spotykają się w domu Kate, gdzie wpadają na pomysł, by przyzwać Slendermana. Natrafiają na film, który krótko, ale szczegółowo objaśnia, co należy zrobić. Dnia następnego podczas wycieczki szkolnej po cmentarzu, Kate odrywa się od grupy i znika. Jej telefon nie odpowiada, a policja nie znajduje żadnego śladu w pobliskim lesie. Dziewczyny postanawiają wziąć sprawę w swoje ręce i dowiedzieć się, co mogło sprawić, że Kate zniknęła. I na tym zaprzestaną opowiadać o fabule. Została napisana tak, by po prostu była. Osoby, które nawet nigdy nie usłyszały o tej istocie, tutaj trochę się z nią zapoznają, ale zdecydowana większość to wymysł twórców. Nie mówię, że wszystko jest złe i jednak nie porywa. Dla zainteresowanych zalecam przeczytać parę informacji o nim na polskich czy zagranicznych wikiach, by zrozumieć tę postać. Za to osoby, które choć trochę są zapoznane ze Slendermanem, od razu mogą się domyślić, jak się wszystko potoczy. Ja należę do tej drugiej grupy, chociaż liczyłem na to, że może czymś mnie zachwyci w kontekście fabularnym, to jednak większość tego, co zobaczyłem, były mi już znane. Po prostu dodano parę pomysłów z bardzo miernymi metodami na straszenie widza. Uczepia się pewnego szczególiku, a dokładnie imienia jednej z bohaterek. W Slender The Arrival również występuje Kate, która została uprowadzona przez Slendermana. Nie wiem, czy to wtopa ze strony twórców, czy zwykłe nawiązanie do bohaterki o tym samym imieniu, które również znika, ale dobra, już nie zważajmy na to. Trzymając się klimatu, to ten wypada nieźle. Wraz z poznawaniem Slendermana natrafiamy na wiele motywów, atrybutów powszechnie znanych z tą istotą. Zatem latarki, karteczki, las, tym razem bez mgły, nagranie wideo, objawy, zaginięcia, proxy, czyli podwody Slendera oraz szpital psychiatryczny jak najbardziej tutaj mają miejsce. Oczywiście nasze bohaterki nie chodzą każdej nocy po lesie i uciekają przed tytułową istotą. Są zupełnie inne tego typu powody i jednak nie do końca chyba dobrze przemyślane przez twórców, które słabo do mnie trafiały. Czy gracze bądź osoby, które mają jakieś pojęcie o wysokim kolesiu bez twarzy kojarzą słynne dwa zdjęcia uznane za kanoniczne z creepypastą w tle? Tutaj je uświadczymy, plus parę dodatkowych chyba na potrzeby filmu. Osoby, które nie wiedzą, jakich mówią, właśnie je przed wami prezentuję. Co do samej gry aktorskiej, to powiem krótko. Gdybym miał oceniać całościowo, to wychodzi przeciętnie. Chyba tylko dwie aktorki trzymały dobry poziom od całej reszty. Gdyby ewentualnie zmienić parę elementów gry niektórych aktorów, to już byłoby nieźle, pomimo tej słabej fabuły, a tak to jest jak jest. Myślę, że to raczej wina reżysera, biorąc pod uwagę, że to był jego pierwszy horror. Przy takiej produkcji, takie poprawki byłyby już wystarczające. Wracając do klimatu, atmosfera budowana muzyką jest trochę na poziomie gry Slender The Arrival. To znaczy nie jest zła, ale nie jest też dobra, chociaż w mojej opinii zbyt uboga. Może się mylę, aczkolwiek chyba na cały film leciały jakieś 4 ambienty w różnych kombinacjach, z czego jeden najbardziej zapadł mi w pamięć. Być może był samym tematem muzycznym Slendermana. Niestety, albo stety, nie uświadczymy słynnego bicia w bębny. W pewnych częściach filmu będziemy utrzymywani w niepewności, ale na pewno nie na strachu. Powiedzmy sobie szczerze, ten film nie jest straszny. Naliczyłem jumpscary na palcach obu rąk wykonanych w najprostszej, najtańszej postaci, gdzie nawet nie drgnąłem. Być może twórcy chcieli budzić strach przez klimat, ale prawda jest taka, że wykorzystywali Slendera co jakieś 3 minuty. Chyba tylko osoby mające wiele fobii lub które nigdy nie oglądały horroru na własne oczy mogą się tego bać, albo podskakiwać przy każdym huknięciu. Za to efekty specjalne są w miarę okej. Niektóre są nawet godne pochwały, jak choćby występujący Slender Sickness. Mówiąc krótko, są to objawy wywołane prześladowaniem ofiar ze strony Slendermana. Jednym z takich objaw są halucynacje. Z efektów chyba najbardziej przypadły mi do gustu ostatnie minuty filmu, ale do odkrycia pozostawiam wam.
Podsumowując, ze wszystkich elementów nieźle wypada klimat, przeciętnie muzyka z grą aktorską, a słabo fabuła. Nie oczekujcie od chyba chcącego być horrorem psychologicznym czegoś wybitnego. Niewiele stracicie, jeżeli nie obejrzycie tego filmu. Warto wydać pieniądze na coś bardziej wartego uwagi, niż zanudzić się przez większość czasu oglądania. Osobiście od początku traktowałem ten film za ciekawostkę. Chciałem zobaczyć, jak taki Slenderman mógłby zostać przedstawiony w filmie pełnometrażowym, szczególnie, że w latach popularności tej creepypasty pisałem opowiadania przez zachwyt o tej istocie. Na obecną chwilę jest jedynym tak długim filmem fabularnym. Wcale się nie zawiodłem i nawet nie żałuję wydania paręnaście złotych za bilet. Znów powtórzę, nie nastawiałem się na coś dobrego, ale na taki przeciętny film. Ten jednak zasługuje na co najwyżej ocenę 4 na 10 przez nikłą fabułę, brak ambitniejszego pomysłu na straszenie, jeśli już nawet nie wywoływanie strachu. Za to za niezły klimat, przeciętną muzykę i grę aktorską. Być może jest to zawyżona ocena, ale doceniam chęci i wykorzystanie znanych nam motywów. Jak wspominałem wcześniej, gdyby przynajmniej naprowadzono poprawki do gry aktorskiej lub coś zmienili na lepsze, to dałbym ze spokojem 5 na 10. To tyle. Sami powiedzcie, jakie mieliście oczekiwania tym filmem, czy w ogóle co o nim sądzicie. Czy powinien był powstać, czy się nim zawiedliście? Odpowiedzi i wszelkie uwagi zostawcie w komentarzu pod nagraniem, a jeśli spodobała wam się recenzja, to proszę zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia.